Jeżeli mam ochotę zrobić sobie troszkę przyjemności w samotności, to siadam do deku. Ale bywa tak, że mam ochotę na coś innego. No i tą inną rzeczą są malowanki. Nie mam talentu do malowania, więc zabieram się za to rzadko, ponieważ sukces tutaj zazwyczaj jest bardzo mizerny, ale czasami muszę, bo się uduszę. Jestem bardzo ciekawa, czy wy też macie swoją odskocznię od deku, czy czasami uprawiacie jakieś inne dyscypliny, na przykład haftowanie, szydełkowanie czy inne cuda. Koniecznie napiszcie w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa. Całkiem niedawno zrobiłam podkładki dokładnie takie jak ten chustecznik, ale one były pierwsze. Przyszła znajoma, zobaczyła podkładki i powiedziała: zrobiłabyś mi taki chustecznik, a ja jej na to: potrzymaj mi piwo, już robię. Chustecznik jest praktycznie identyczny jak podkładki, więc nie będę się tutaj nad chustecznikiem rozwodziła, natomiast w opisie filmu zostawię Wam link do podkładek. No i właśnie tutaj macie kawałek tamtego filmu, w którym wypróbowałam różne pędzle do malowania kwiatków. Sprawdzałam, którym wychodzi najfajniej. Testowałam pędzel płaski, skośny, okrągły oraz koci języczek. Wszystkie płatki były całkiem fajne, ale zwycięzca może być tylko jeden i został nim koci języczek. Nauczona doświadczeniem z podkładek, najpierw maluję okręgi, w których mają się zmieścić moje kwiatki, czyli płatki, a dopiero potem zacznę malować. Jedno już wiem na pewno, w moim przypadku malowanie płatków na oko skutkuje bardzo krzywymi kwiatkami. Tak czy inaczej, przed malowaniem płatków trzeba zrobić testy pędzla oraz farby. Najlepiej, gdy farba nie jest za gęsta i jest dobrze napigmentowana. Ja używałam farby Allegro. Ona jest rzadka i bardzo dobrze napigmentowana, a i tak dodałam odrobinkę wody. Przed chwilą oglądaliście kawałek filmu, w którym kwiatki maluję w naturalnym tempie. No i to idzie bardzo wolno. Muszę przyspieszyć, bo ten film trwałby godzinę albo dłużej. Płatki maluję jednym pociągnięciem, ale jeżeli coś mi nie wyjdzie, jeżeli będzie nie za ładnie, to wezmę cieniutki pędzelek i jakoś to wszystko popoprawiam. 2 zielone farby, pędzel, niteczka i robię test malowania wąsów. I w tym wypadku nie sprawdzam pędzla, bo wiem, że on jest ok. Tutaj sprawdzam, czy farba jest odpowiednio rzadka, bo gęstą farbą wąsów nie da się namalować. I jeżeli one Wam się podobają, to koniecznie zróbcie próby, bo ja maluję praktycznie wodą. To jest bardzo rzadka farba, dzięki temu robią się fajne zawijasy. I już tradycyjnie przed chwilą malowałam zawijasy w naturalnym tempie, a teraz już w przyspieszeniu. Ostatni etap malowania kwiatków to dorabianie listków. I tutaj także najpierw próby, zarówno farby, jak i pędzla, a dopiero potem malowanie na pudełku. 2 pierwsze listki lecą w naturalnym tempie. I na wszelki wypadek przypominam, że farby nie opłaca się mieszać, ponieważ takie nierównomierne listki, gdzie kolory się fajnie przenikają, wyglądają dużo ładniej. I takie wielokolorowe łatwiej jest zrobić na początku, gdy farba jeszcze nie jest wymieszana, a potem czym więcej maluję listków, tym robią się takie mniej przenikające się kolory, ale nie szkodzi, trzeba wziąć pędzel i domalować trochę białego i trochę ciemnego. Środki po prostu podziałałam patyczkiem kosmetycznym i robię tak, że przy płatkach jest kolor ciemniejszy, a bardziej do środka kwiatków kolor jaśniejszy, a jak dodamy odrobinę żółtego, to w ogóle fajniej wygląda. Wisienką na torciku w tej pracy są kropeczki. Czarna farba akrylowa plus pędzel okrągły o średnicy 8 mm. I widzę, że nie widać tego na filmie, ale podczas robienia kropek delikatnie obracam pędzelek. Dzięki temu one są jeszcze bardziej okrągłe. Dół pudełka pomalowałam na czarno i myślałam, że będę mogła tak od ręki zrobić taką dolną kreskę, ale to się nie udało. Wzięłam linijkę, wszystko zrobiłam na równiutko, żeby jednak trochę elegancji ta praca miała. No i jeszcze troszkę elegancji, bo chusteczniki otwierane od góry pozwalają na doklejenie nóżek. Tada! Zobaczcie, jak to elegancko wygląda. No i mój malowany chustecznik gotowy. 2 pytania do Was. Po pierwsze, czy Wam się podoba i popróbujecie? Oraz drugie pytanie, co innego Was w życiu jeszcze kręci? Jakie inne hobby jeszcze macie? A może o zgrozo, deku to tylko taka odskocznia, a Wasze prawdziwe hobby to zupełnie coś innego.
Koniecznie napiszcie w komentarzu, bo umrę z ciekawości. Jak zwykle w opisie wideo zostawiam Wam link do produktów, których używałam w filmie. Do zobaczenia!